jak ta ładowarka jest zbudowana, jak to działa. 325 V jest. Przykładam, uwaga, nie w oczy. Także trzeba poczekać, żeby nas nic nie trzepło, tak jak mnie Citeki mnie kąsały kiedyś. Bo MOSFETy typu N załączają nam masę, a MOSFETy typu P załączają nam plusa. Tu jest AC1, AC2. 2 mV, to jest tyle co nic. Ładowarka działa, bo tu są dwie przetwornice, nie? Tu mamy D102, więc to jest zwykła dioda, a tu jest Zener diode, czyli po prostu dioda Zenera po polsku. Czy ona jest po prostu przepalona na wylot i właśnie ona nam blokuje sterowanie tym MOSFETem. Strzela świeży topnik z lutowia. To jest średnica lutu. On ma na przykład 5 takich cienkich rurek stopnika i właśnie jak się je podgrzewa, one strzelają w przód. Jak akumulator. Po obciążeniu kondensatory też potrafią odbijać. Widzicie? 1,20, 1 coś i nawet do kilku voltów. Także można też sobie prostą diodę Zenera zbudować, jak się nie ma, za pomocą diod, albo doregulować. Masa tu jest plus. Dobra, dajcie mi pomierzyć, się zastanowię, bo ten film już naprawdę będzie długi, zamotany, ale mam nadzieję, że dużo wiedzy w nim będzie. Ale mi spadło na nogę. Dobra, wracamy do tematu, nie wiem po ilu, po miesiącu, czy nawet chyba dłużej. Przyszły układy 288C, bo były złe 2868C zamiast 88. Są układy, jest Noko, pamiętam, że ten oscyloskop multimetr ręczny, natomiast nie wiem, czemu przy nim mam takie sondy, bo tu widzę, że chyba były sondy precyzyjne, także wezmę z mojego miernika precyzyjne, będziemy dalej mierzyć. Jest też ta oto ściągaczka izolacji, ściągałem izolację, nią sprawdzała się, będziemy nią też zobaczyć, zaciskać tutaj nowe przewody, jak naprawimy ładowarkę, ale no pierwsze trzeba naprawić ładowarkę, także siadam mikroskop i działamy z wymianą tego układu. Dobra, jesteśmy pod mikroskopem, tu nasze pola lutownicze. Nie pamiętam jak był zamontowany, ale na szczęście tu mamy obrys naszego scalaka, 8 pinów i tu jest kropeczka. Tu jest też takie wcięcie połowiczne, czyli to jest pierwsza nóżka, więc tutaj dopasowujemy. Teraz plecionką troszeczkę topnika by się przydało. Topnik. Trochę mu się przyschło na pędzerku, ale jeszcze się klei lepiej. Trochę topnika, plecionka, odsysamy też minifalą. Żeby to było płaskie, przygotuję ten układzik i chyba to już był moment, że możemy odpalać. Poprawię jeszcze w sumie te luty brzydkie takie, bo tu było dość dużo grzebane. Było dużo brzydkiego. To nie przeze mnie też trochę. Także sobie jeszcze sprawdzę wszystko, muszę sobie przypomnieć, no ale dobrze. Ważne, że są układy. Mam nadzieję, że oryginalne układy, nie jakieś tam podrabiane. No, teraz powinien w miarę płasko siedzieć. Łapiemy nóżkę z jednej strony, trochę odbłysków jest. Czekajcie, jakoś tu z oświetleniem. No, poprawię go sobie poza kamerą. No i wrócę, jak już będzie polutowany. Dobrze, on już jest polutowany, jest raczej elegancko. Tutaj trochę tak by wypadało poprawić tą zeróweczkę. Bokiem tak zrobię, żeby dwa naraz pola płynęły. I ją na płasko, żeby docisnąć do laminatu. Jest trochę krzywo, ale może sobie być. Sorry, że nie widzieliście, ale poprawiałem sobie na oko. No i z tej diody też ten nadmiar tutaj zbiorę. Tu jakieś tam sypki. Ok, niech będzie. Co tu jeszcze było? Tu był też transoptor wymieniany. Jest ok. Tu coś było grzebane, też widziałem wcześniej. Tu jakieś ślady lutowania. Przełączniki. Tutaj akurat jest po mnie. Tu jest coś brudnego. To też sobie przejrzymy zaraz. A, tu były te rezystory wszystkie. Czy jest dolutowane? Przelutuję to też ten tranzystor duży. Czy ja go już przelutowywałem? Nie pamiętam, no ale możemy go przelecieć, także spoko. Tu jest coś, bezpiecznik ktoś wymieniał, to też przelutuję, żeby ładnie to wyglądało. Także tak naprawdę tutaj po prostu poprawiam luty. Widzicie, też taki bezpiecznik. To pewnie trzyma, to pewnie jest dobre, nie? Ale dla pełnej pewności ja sobie to po swojemu jeszcze przelecę, przepatrzę, żeby nie był film długi, nie będę was zanudzał tym.
Już znowu wrócę do Was za chwilę. Partnerem kanału jest PCBWay. Nowością w ofercie PCBWay jest druk UV, czyli kolorowe wykończenie obwodów drukowanych. Opcja ta jest do wyboru w menu rodzaju wykończenia w warstwie silkscreen, dzięki czemu spersonalizowane projekty ozdób, zabawek czy tworzenie kolorowych paneli dotykowych to już nie problem. Aktualna oferta PCBWay w linku pod tym filmem. Dzięki za oglądanie. No albo dobra, pokażę Wam, bo tu ładnie bardzo się przelutowało. Minifala 350 stopni, grot JBC, także on naprawdę daje radę. Może ktoś miał po prostu za słabą lutownicę. Teraz nanoszę wyłącznie topnik. No i zobaczymy, jak teraz uda mi się to pociągnąć ładnie. 350 stopni, akurat jadę grawitacyjnie w górę, bo płyta jest pod delikatnym skosem. Tu widać, że jeszcze nie był laminat bardzo gorący, no ale powiedzmy, że się przylutowało. Ten najciężej, najgorzej, najtrudniej. No bo czuję, że ta masa po prostu wciąga mi całe ciepło grota, także nawet ten grot JBC sobie nie radzi. Także ktoś miał bankowo zbyt słabą lutownicę. Można sobie pomóc hoterem, jak macie słaby sprzęt, można po prostu dmuchać hotem z ręki, żeby sobie pomóc nagrzać, wiecie, okolice, otoczenie. Albo po prostu większy grot. Podnoszenie temperatury, trochę takie cheatowanie, oszukiwanie. Ja też tak robiłem na Wellerze, tak na przykład 450 szybko albo 400 i po prostu jedziemy, nie? Zanim grot się wychłodzi, no to zdąży polutować. Także każdy robi jak tam uważa. Też tu sobie naniosę topnika z drugiej strony. Możemy jeszcze ze świeżym lutowym przelecieć. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jak zapodam trochę świeżego. Fajne jest to, że właśnie świeże, jak się lutowie podaje, to ono wypłukuje te stare lutowie. I po kilku takich przejazdach mamy super nowe połączenie eleganckie. No a tu chodzi o to, żeby się polutowało. Tu mi się trochę ten klej czerwony, jak widzicie, przypala. No to zaraz ogarnę już poza kamerą. Lepiej. Dobra, przylutowałem też tutaj ten lutowany przez kogoś wcześniej microswitch. Zmierzymy sobie też, czy one działają na pewno, czy nie zostały spalone przy przegrzewaniu przez kogoś na przykład. Znaczy nie chodzi o to, żebym ja na kogoś gadał, tak? Nie wiemy, kto w jakich warunkach to robił. Ja nie lubię na nikogo gadać, nie lubię krytykować, nie lubię, jakby ktoś miał mnie krytykować, że on się nie zna tam. Nie lubię takiego gadania, nie? Po prostu widzę, co się działo, wiem, co mogło pójść nie tak i chcę to poprawić, nie? No, także nie gadajmy na siebie nawzajem jako fachowcy, chyba że naprawdę sytuacja tego wymaga, nie? No tu ktoś wiedział, co robi, ale jakby widać, że nie miał po prostu większego doświadczenia z takimi ładowarkami, energoelektroniką taką większą, nie? Ale nie był to nowicjusz, był to średnio zaawansowany ktoś z doświadczeniem jakimś tam, nie? Dobra, chciałem Wam pokazać lutowanie na dławik. Ja to nazywam lutowanie na dławik, czyli podawanie świeżego lutowia po to, żeby zwiększyć powierzchnię przekazywania temperatury, czyli energii cieplnej. Nie temperatury, tylko ciepła, tak. Temperatura to temperatura, a energia to ciepło. I zobaczcie, teraz tym grotem, jakbym tutaj po prostu tak dotknął, to on tak ładnie, gładko nie wchodzi. On i tak wszedł tu ładnie, gładko, ale gdybym miał od razu ze świeżym lutowiem, nabrał jak najwięcej, zrobił tak, to zobaczcie, jak pięknie się zachowuje nam ten bąbelek. Minimalizuje czas grzania pada, czyli minimalizuje czas grzania switcha i mam możliwie dużą powierzchnię oddawania grota, znaczy ciepła przez grot, bo no, płyn lepiej przewodzi niż ostra krawędź, tak? Zaprezentuję Wam to tutaj, załóżmy, nie wiem, ten oto, jakby to powiedzieć, wkrętak, że to jest nasz grot. Jak on dotyka, zobaczcie, nie dotyka całą powierzchnią, a gdyby on miał taki klejący bąbel na końcu i właśnie dotyka, to się rozlewa, opatula nam cały pad, całą nóżkę i bardzo dobrze ogrzewa nasz element, elektrodę, czyli wyprowadzenie w tym przypadku czego? Microswitcha, przycisku. No, także lutowanie na dławik właśnie polega na tym, że robimy wielki bąbel i nim pomagamy sobie przekazywać temperaturę. Widzicie wtedy, jak to ładnie wygląda? No, tu mamy na przykład duży taki pad chłodzony, o, ten największy. Muszę obrócić sobie płytkę, żeby mieć lepsze podejście ręki. Tak, mówię o tym dużym padzie. On będzie dużo energii wciągał. I teraz by tu było mi ciężej lutować. 350 stopni, dość dobry grot minifala. No i zobaczcie, że udało się po prostu wjechać, tak? Tego switcha też, żeby pięknie wyglądał, nie ma co męczyć.
ten już drugi przelot to był tylko taki kosmetyczny, żeby to cieszyło oko. No ale po prostu lutowanie nadławik na tym polega, że podajemy świeżego lutowia i też zobaczcie, że jak ja dotykam lutowia, to idzie taki dymek, nie? Widzicie dymek? O, jeszcze nawet on strzela, widzicie? Z lutowia strzela w płytkę, widać takie ślady, strzela świeży topnik z lutowia, bo lód nie jest totalnie czystym spoiwem, cyną tak zwaną, jak ludzie mówią, tylko on w środku tutaj jeszcze ma, że nie wiem, może wam to narysuję, jak jest przekrój lutu, tu mam jakieś tam notatki, do telefonu teraz pokażę, jak jest przekrój lutu, to jest średnica lutu, na przykład on ma na przykład 5 takich cienkich rurek stopnika i właśnie jak się je podgrzewa, one strzelają w przód, czyli właśnie tam, gdzie lutujemy, one strzelają i też nam ułatwiają uzyskanie ładnego przetopu. Też topnik zmniejsza napięcie powierzchniowe, to już tłumaczyłem wiele razy, no i właśnie dzięki temu ładniej się lód jakby rozchodzi po lutowanym elemencie, po lutowanym przewodzie, lutowanym polu, po czymkolwiek, po czym lutujemy. No to tyle z teorii, tyle z porad praktycznych. Tutaj jeszcze przelutowałem poza kamerą ten bezpiecznik, żeby nie mieć żadnych tam jakichś wątpliwości. Jeszcze się rozejrzę i będziemy odpalali. Co będzie? Light or fire? Jak sądzicie? Dobra, wiem, że lubicie patrzeć jak lutuję. O, chiński taki odsysacz kupiłem, a nawet dwa, gdzieś tu był drugi. Za chyba 6 zł na AliExpress w Choice. Mówię, a wezmę, zobaczę. Powiem wam, bardzo dobra jest końcówka, bo się nie przypala od lutownicy nawet. Całkiem daje radę, całkiem wytrzymuje. Mocna sprężyna, tylko jakość jest taka, wiecie, lata, tutaj blokada już się wyłamuje, także najwyżej będę go kleił tym klejem epoksydowym, jakimś dwuskładnikowym. No i tak. Także może jak znajdę linka, to wam podlinkuję. Te odsysacze są wredne, są paskudne, nie są jakieś dobre. Jak znacie jakiś dobry odsysacz, który naprawdę daje radę, możecie polecić. Wziąłem je tak po prostu, bo już mój ten ma chyba z 15-20 lat i już się posypał, nie? I te lepiej ciągną z 5 razy. No, także dajcie mi to zalutować jeszcze ładnie. I już trzeba będzie odpalać. No i git, tak można żyć. Tak można żyć, tak to wygląda z tej strony. Tu mi wpadł kawałek lutu, to było też niedobre, bo tu jest aluminium, jakby to dotykało plusa, mogłoby się coś przywierać. Także to warto właśnie też sprawdzić. No i git. Przylutowuję przewody i będziemy odpalać. Zasilanie zanim przylutuję, to zobaczcie, są takie paskudy połamane, pourywane. Ten skróciłem, na przykład fazę tutaj już. Ładnie zalutowane, żeby tu weszło całe, żeby porządne było zasilanie po prostu. Także tu jeszcze ucinam, odizolowuję. Kurde, co się robi z izolacją, jak się ją ściąga? Odilozowuję, kurde, nie wiem. Później to sprawdzę, albo wy mi napiszcie, jak to się mówi. Dzisiaj nie mogę się wysłowić też. Dobra, robię to i już widzimy się naprawdę chyba na odpaleniu. Mam nadzieję, że tu jeszcze nic nie wyjdzie po drodze. Ale się rozpędził wentylator, oczyszczacz powietrza. Powiem wam, od kiedy mam oczyszczacz powietrza, nie mam kataru czyściej w domu, bo nie ma tego kurzu latającego. Nie mam kataru, rzadziej choruję. Także te oczyszczacze kurzu powietrza naprawdę dają radę, nie? Także polecam. I tylko jak zacznę lutować, on po kilku minutach się wzbudza, także ile tu syfu idzie w powietrze, nie? Akurat odciągu spalin nie mam, a na pewno by się przydał. No ale to taka dygresja. Dobra, jest akumulator, jest cęgowy, a to sobie później podłączymy akumulator. Teraz przez halogen sobie podłączymy go do sieci, jak nic nie wybuchnie, to już będzie dobrze. Tu ostatnio poprawiłem bezpieczeństwo tych moich połączeń do halogena, żeby tu gdzieś, wiecie, od tyłu jakiś wkrętak, coś wpadnie, żeby się nie porazić. Nie przez trafo separacyjne, tylko od razu, gdy jesteśmy na sieci. No to co? Podłączamy, tu już wszystko poskładane. 3, 2, 1.
Okej, mignęło coś jest do sieci podłączony. Okej, on pewnie jak więcej niż 100 watów pociągnie, to halogen rozbłyśnie, bo on tam ma 400 watów, ale przy 100 watach już zaczyna świecić. Dajcie mi tu podłączyć żabki i miernik i zaraz testujemy pod obciążeniem. Te żabki to takie bardziej nawet jak ropucha. Zobaczcie, to jest przecież wielkości jak cały prawie miernik. No ale dobra, 20 amperów, jesteśmy na zakresie 20 amperów. Tu sobie miga kontrolka. Ona świeci, ale w telefonie miga, bo odświeżalnie, no dobra, podłączam. Akumulator jest pełny, ma 13 V bez ładowania jeszcze, czy ruszy? AGM. O! Coś ruszyło. Nie ładuje. 13 V się nic nie dzieje. Kurde, już myślałem, że to ruszy. 0 amperów. Nie. Coś jest nie halo. Teraz czy wina tych żabek? Co? Zrobimy tryb supply. No nie płynie, 4 W, 3 W to. A, to jeszcze może być nie tak. No nic, muszę szukać. Miało być tak pięknie. Dobra, słuchajcie. Rozebrałem obudowę, polutowałem znowu przewody, wszystko jest, tylko muszę wam teraz wytłumaczyć, jak ta ładowarka jest zbudowana, jak to działa. No to mamy nasz przewód fazowy. On idzie na bezpiecznik, przez bezpiecznik przechodzi tutaj na dalszą drogę. Tu jest neutralny, też przechodzi na dławik. Tu jest taki podwójny dławik sprzężony. Dobra, to wyrzucę. Podwójny dławik sprzężony. Pod tym dławikiem bardzo ciekawy jest umiejscowiony kondensator typu X do odszumiania. Tu jest też duży dławik EMI filter, czyli właśnie wszystkich zakłóceń, przełączania ma likwidować, żeby nie wypuszczać na sieć, żeby z sieci też nie przechodziły na urządzenie. Kolejny podwójny dławik sprzężony, czyli jednym torem dławika idzie faza neutral, wchodzi na nasz super dławik, tu coś przechodzi, tu przechodzi przez dławik, znowu mamy jeden dławik, drugi dławik dla fazy neutralnego. No i to nam idzie na mostek, na AC-AC. To są złącza te środkowe AC-AC, tu mam zaznaczone plus, minus. X-ami mam pozaznaczane XXX, że tu jest strona fazowa, markerem zrobiłem, gdzie jest właśnie oddzielenie. Tu wszystko jest po stronie fazowej i po stronie fazowej też był spalony ten nasz oto układ scalony. Był spalony ten oto transoptor. Sprawdzałem, czy transoptor jest dobrze wlutowany, jest zgodnie z polaryzacją wlutowany, ale teraz tak, rozkminiłem tutaj schemat, bo tak, tu mamy uzwojenie, zobaczcie, jest minus, plus i to jest po prostu uzwojenie, zaraz będziemy mierzyć wszystko, to jest uzwojenie nasze pierwotne, które ten duży tranzystor musi tak szybko przełączać. Jak on zwiera plus z minusem, no to płynie szybko prąd zwarciowy i on robi taki impuls i ta energia jest przekazywana rdzeniem na drugą stronę i wtedy tu mamy AC, czyli przemienne napięcie, tudzież zmienne. Jakby to w sumie ono zmienne, czy jest przemienne? No w sumie to jest AC tutaj, nie? Także jest przemienne i chcemy je wyprostować, więc te AC idzie na nasze podwójne diody tutaj. Z nich oznaczenia odkryłem, bo one były klejem zaznaczone, 60A, 150CT. To są diody podwójne, nawet widać jak są połączone. Dwie diody środkiem połączone, wyprowadzone, one mają też takie koraliki tutaj ferrytowe przeciwko zakłóceniom. Tu jest IRF 1404, to jest MOSFET i on chyba był wymieniany, bo widzę, że ten glut szary jest trochę inny niż te czerwono-żółte spalone takie placki. To były fabryczne placki. Tym szarym podejrzewam, że ten ktoś wymieniał, mógł wymienić ten właśnie tranzystor na coś takiego. Podkładki tu są ceramiczne, tu jest taka silikonowa. Nie wiem, czy tak było fabrycznie, czy nie. No ale ten tranzystor jest chyba wymieniony, tak mi się wydaje, a może tak po prostu fabrycznie jest. Ciężko mi powiedzieć, no właśnie to najgorsze są sprzęty grzebane przez kogoś, bo nie wiemy, co było robione. No ale dobrze, jak to działa? Tu mamy AC na naszych uzwojeniach. Zobaczcie, tu są dwa takie grube, tu jest też jakieś tam grube uzwojenia. No mamy dwa grube połączone, bo są równolegle nawijane, tu mamy dwa grube, więc wiemy, że tu jest AC. Te AC, ten wyprowadzenie to jest punkt masy takiej pozornej, GND i jest jednopołówkowo zapewne to gdzieś prostowane jakoś, to idzie na... Chociaż tu jest, czekajcie, czy tu jest GND, AC, GND, tędy przez MOSFET
Możliwe, że coś jest zwarte, że coś źle pomierzyłem, albo że mi się zamknęło pomiary, że źle mam poopisywane. Ale po kondensatorach sobie to wyczaimy. Tu są kondensatory wyjściowe, tu jest pasek, czyli ta ścieżka szeroka, czyli górna nóżka, to jest GND, a tu jest plus. No i plus też mi wyszedł z obliczeń, więc taki jest. Czyli jedna strona naszego AC to jest po prostu wzięta jako GND, no i tu jest pewnie właśnie ten plus, który przechodzi tylko przez diody. Coś mi z tym GND tu nie pasuje, że to przez diody idzie w tą stronę. Muszę pomyśleć, no ale nieważne. W sumie szczerze, nawet widzicie, nie wiem jak to działa, ale to naprawimy. Przynajmniej się postaramy. Rozkminiamy co się da. Jak opisuje B+. B+ to jest baterii plus, czyli to jest właśnie plus z naszego akumulatora. Więc się cofałem B+, tu jest właśnie taki duży dławik podwójny. I B+ przechodzi na tą stronę i B- przechodzi na B-. I teraz tak, minus jest załączany właśnie przez ten MOSFET. Chciałem wyczaić, czy ten MOSFET jest załączany, czy nie jest załączany, czy on działa, czy nie działa. Więc tu jest jego gate, bo widać tutaj jest jakieś coś, co steruje. Widać jakiś rezystor, który nam gasi bramkę i mamy drain source. Więc mamy masę załączaną przez ładowarkę. Jest też przekaźnik, który klika razem jak się włącza wentylator, no, czyli jest kliknięcie, czyli właśnie tu jest styk przekaźnika, bo też pomierzyłem B+, a tu jest styk przekaźnika od akumulatora. Jak się zewrze, to tu jest B+, no i tu się właśnie co pojawia na naszym plusie, nie? Tu jest też taka duża cewka, dławik, to jest dławik, duży dławik właśnie nawinięty wieloma drutami na tą stronę, która jest po stronie już wyjścia diod. Czyli tu powinien być AC+. A czemu tu GND napisałem? Dlaczego tu napisałem GND, skoro myślałem, że ta część jest z tą połączona, a one nie są tak połączone. Trzeba by to rozkminić, jak to jest, narysować sobie. No to wiemy o co chodzi z tym błędem, no ale tak naprawdę nie przejmujmy się tym dalej, nie? Więc po prostu trzeba zobaczyć, czy przetwornica pracuje. Trzeba zobaczyć, czy po prostu na tych stykach jest jakieś AC. Też potwierdzeniem, jak podłączymy akumulator, jak ładowarka się włączy, jeśli nasze 12,9 stąd B+, przeniesie się nam tu przez B+, przeniesie nam się przez przekaźnik, to wiem, że przekaźnik zwiera, że łączy. Jak będzie ten plus tutaj, będzie tutaj aż na diodach, za diodami, jak tu będzie plus w tym miejscu 12,9, czy tam 13 V z naszego akumulatora, to wiemy, że te wszystkie elementy tu działają, że MOSFET będzie działał, że działa, no, że napięcie się pojawia wstecz, tak? Że po prostu ładowarka nie pracuje. A jeśli ona nie pracuje, to wtedy się przenosimy już na stronę fazową. Będziemy robić pomiary po stronie fazowej, czy ten oto dostaje na gate sterowanie, czy tu idą impulsy sterowania po prostu na otwieranie się tego MOSFETA, czy on jest sprawny, czy nie jest sprawny, czy w ogóle jest sterowanie, nie ma. Ja to na razie będę mierzył w trybie multimetru, żebyście też, jak nie macie oscyloskopu, czy tam multimetru z oscyloskopem, nie interesuje nas to, po prostu chcemy popatrzeć w trybie zwykłego multimetru, żeby każdy mógł sobie to zmierzyć, ale nie róbcie takich rzeczy, bo to są naprawdę niebezpieczne. Rzeczy fazowe są śmiertelnie niebezpieczne po prostu, tak? Więc to nie jest instruktaż, to nie jest poradnik, ja po prostu jak ja to robię, żeby ludzie z branży mogli poszerzyć horyzonty. Jeśli nie jesteście profesjonalistami, naprawdę nie naprawiajcie rzeczy, bo to jest naprawdę niebezpieczne. No. Ja tam trochę wiem, co robię, ale nie ryzykujcie. Jak czegoś nie wiecie, dopytajcie 10 osób 10 razy. Jak nie jesteście pewni 100% czego robicie, co robicie, to o wypadek naprawdę nie trudno. Jak nie jesteście pewni w 100% co robicie, no to kiedyś może nie być tak szczęśliwie. Także albo musicie wiedzieć dokładnie 100% co robicie, albo naprawdę nie róbcie tego, dajcie komuś, no bo nie warto, po prostu nie warto. Dobra, koniec uboralniania, mierzymy. I teraz tak, ja zapinam akumulator, pokażę wam, na zaciskach B+, B-, B+, gdzie jest 0,0, nie ma napięcia. Zapniemy akumulator i w tej chwili tu już powinno być napięcie wsteczne z akumulatora, widzicie? Jest, 12,85, fajnie. I teraz, żeby sprawdzić na przykład, czy ten MOSFET działa, bo jest GND do B-, a jest też drugi wypust, który jest naszym GND. Teraz mierząc pomiędzy nimi, no jest 12,4, jakieś tam spadki, a jak mierzę na GND prawdziwym, to jest 12,85. Czyli powiedzmy, że jeszcze obwód nie działa, jest to jakiś tam spadek, nie? Zobaczmy, czy nam się cofa napięcie. Zobaczcie, jestem na B-, bo chcę mierzyć napięcie pomiędzy B- i B+, czyli jakby z akumulatora. To jakbym tak trzymał na słupku akumulatora. Gdzie nasze B+ się cofa? Cofa się tutaj, tam gdzie się go spodziewamy. Czy jest na plusie na kondensatorach? Nie ma. B+, jak tu idzie? Idzie tu na przekaźnik, jest na przekaźniku, ale po drugiej stronie przekaźnika przekaźnik nie jest załączony, bo ładowarka nie jest wpięta do sieci oczywiście, nie? Widzicie, tu jest puste, tu nic nie ma, ładowarka
nie jest wpięta do sieci. O, tu jest końcówka ładowarki. Więc przekaźnik teraz nie przewodzi. Tak ma być. Co jeszcze chcemy sprawdzić? No, co jest na bramce tego MOSFETA teraz? Nic nie ma. Czyli to jest MOSFET typu N. On jest załączany sygnałem, bo są też MOSFETy czasem typu P na plusie. No ale ten jest na minusie, to jest MOSFET typu N. Bo MOSFETy typu N załączają nam masę minusa, a MOSFETy typu P załączają nam plusa. MOSFETy typu P mają gorsze parametry, także lepiej to robić MOSFETami typu N, bo załączone mają mniejszą rezystancję przewodzenia. No i są tańsze i w ogóle bardziej dostępne. No i jakoś N logika się bardziej przyjęła. NPN-y i N-MOSFETy. Chyba kiedyś NPN-y się lepiej produkowały niż PNP, no i dlatego tak wszyscy poszli w logikę. Tak mi się wydaje, tak słyszałem na studiach. Nie wiem, czy to prawda. No dobra, jeszcze między B- i na plusie naszych diod też nic nie ma, jest 500 mV, czyli jakieś tam napięcie szczątkowe, rezydualne, coś takiego. Dobra, słuchajcie, teraz podłączymy sobie ładowarkę i ona wystartuje nam, ruszy i będzie słychać kliknięcie przekaźnika. Mam nadzieję, że to usłyszycie. 3, 2, 1. Mignęło. No. Kliknięcie przekaźnika było. I teraz co powinno być? Teraz nam się powinno napięcie cofnąć. Dobra, ja muszę się bardziej skupić. Cały czas też to bierze 4 W. Dobra, nie widzicie, nieważne. Na B- idę i teraz na początek przekaźnika, pamiętacie? Po jednej stronie było 12,9, 8, dalej jest, czyli przekaźnik działa. Czyli teraz na naszym plusie jest 12,8, czyli na naszych diodach, czy cewka działa, dławiki działają, jest 12,85, czyli do naszych diod dochodzi. Co jest na naszym AC? Nie ma nic. Na naszym AC nie ma nic. Teraz select AC. Tu jest AC1, AC2. 2 mV, to jest tyle co nic. I teraz w takim razie znowu wracam, wyłączam, włączam miernik, żeby być znowu na zakresie DC i mierzymy, co jest na naszym mostku prostowniczym, tak? Czy po prostu mostek działa. No ja wiem, że działa, bo ładowarka pracuje, czyli musi działać. 325 V jest. To teraz te nasze 325 V powinno być załączane przez ten MOSFET. Jakby było załączane, to by tak pływało. Zobaczymy, co jest na drenie i source tego MOSFETA. Chyba jest stałe 325. W takim razie, co jest na bramce tego MOSFETA? Nie ma napięcia. A pomiędzy masą a bramką minus 325. Powiem wam szczerze, nawet nie wiem, jak to interpretować teraz. AC powinno być select. Tu mamy nasze przełączanie, widzicie, od plusa do minusa. Ten tranzystor chyba łączył, tak, ten minus łączył z tym. Czyli tu mamy pewnie zasilanie naszego uzwojenia. Też nie zmierzyłem uzwojenia, to też w sumie trochę głupie, bo mierzę teraz w ciemno. Także wyłączymy to sobie. Poczekamy, aż tu na napięcie zejdzie po stronie sieciowej. Zobacz, ile jest. A, mierzę w trybie AC. Select chyba. Nie chcemy herców. Procentów DC chcemy. Ile jest na naszym kondensatorze? 30 V, jeszcze się rozładowuje. Także trzeba poczekać, żeby nas nic nie trzepło. Tak jak mnie citeki mnie kąsały kiedyś. Wezmę taki rezystor, dostałem od widza. Rezystor 91 ohmów, taki duży, chyba 15 W. Na takich oto ruchomych takich igłach. Więc przykładam, uwaga, nie w oczy. No i dajmy mu się wyładować. Plusowi z minusem. A teraz sobie zmierzymy, ile jest na plusie i minusie. 0,5 V, 0,7 V i odbija, widzicie? Jak akumulator. Po obciążeniu kondensatory też potrafią odbijać. Widzicie? 1,20, 1 coś, nawet do kilku voltów potrafi odbić kondensator. Tak jak macie rozruch, akumulator ma, nie wiem, 10 V, poczekacie chwilę, zaraz będzie miał 11, 11,5 do 12 na przykład odbije, nie?
No, także tutaj też się kondensatory jakby ładują, mimo że jesteśmy odłączeni od sieci. Odłączeni od akumulatora też jesteśmy. Zobaczmy sobie w trybie diody, jak tu są uzwojenia pociągnięte. Tryb diody i patrzcie. Tu mamy jakieś uzwojenie, te nasze AC, nie? Tu jest jakieś, czy to uziemienie, możliwe, że to uziemienie. Czyli po prostu tu mamy tylko AC i teraz jak tu wygląda uzwojenie, tu mamy uzwojenie, a tutaj mamy co? Pół volta różnicy, może być jakieś pomocnicze uzwojenie, no ale jak widzicie to jest tak. Po co jest ten pin? Po co jest ten pin? Powiedzcie mi. Jak tu jest pół volta, tutaj mamy drut nawinięty, jest dobrze, a ten pin co to jest? Czyżby tu było albo uziemienie to jest, albo to jest pomocnicze uzwojenie, które nie ma przejścia. Ciężko mi powiedzieć, musiałbym się rozeznać tutaj. Bo ładowarka działa, bo tu są dwie przetwornice, nie? Tu jest przetwornica taka mała, stand-by'owa i właśnie ona zasila nam logikę, nasze 5 V i mikrokontroler, a tu jest duża przetwornica z tym dławikiem, która po prostu powinna robić prąd do ładowania akumulatora, czyli prąd, energię, napięcie, prąd, wszystko to jest powiązane. No dobra, dajcie mi się chwilę zastanowić, pomyśleć, popatrzeć jak jest zbudowany ten oto, jak on jest tu zbudowany. Co te uzwojenia, czy trzeba go wylutować? Nie chciałbym go wylutowywać. To mi się trochę nie chce. Dobra, wiecie co? Jeszcze tak. Skoro wymienialiśmy ten układ, bo on był pęknięty, to tu jest jakiś tranzystor, może MOSFET, może NPN, BKD. BKD, to już chyba widziałem BKD, tu kiedyś zapisywałem. BKD to jest KTC 8050, to jest chyba NPN, tak mi się wydaje. Ale tu robię sobie takie zapiski, właśnie oznaczenie BKD, SOT 23. Także ja jeszcze tą drobnicę tak zwaną posprawdzam, te diody też trzeba posprawdzać. Wstecz, a w tą stronę. Tylko tu nie wiem, czy to już chyba ją mierzyłem tą diodę, tak mi się wydaje, bo nam po prostu zamyka obwód jakaś rezystor chyba. Z tego co kojarzę. O, tu jest zwarcie na tej diodzie? Czy też ten rezystor? Dobra, dajcie mi rozkminić, nie chcę przedłużać tego filmu. A nie, ten rezystor 472, no dobra. Muszę to pomierzyć, powiem wam. Muszę wam... Czekajcie, bo tu jest masa, tu jest plus. Dobra, dajcie mi pomierzyć, się zastanowię, bo ten film już naprawdę będzie długi, zamotany, ale mam nadzieję, że dużo wiedzy w nim będzie. Dobra, słuchajcie, tą diodę tak przygotowałem na bok. Ale mi spadło na nogę. No ja muszę uważać z nogą, bo jest poparzona. I zobaczcie, w kierunku przewodzenia 0,6 dioda, dobrze. Tylko w kierunku zaporowym ta dioda ma 1 V, ma spadek napięcia 1 V. I teraz ona ma dziwne oznaczenia, więc nie wiem, czy to jest jakaś dioda z Zenera, czy ona jest po prostu przepalona na wylot i właśnie ona nam blokuje sterowanie tym MOSFET-em. Także muszę odczytać z niej oznaczenia, więc widzimy się za moment. No i dobra, to jest dioda C24. Wygooglałem, że to jest BZX69, to jest rodzina. C24 oznaczenie, czyli to jest dioda z Zenera 24V. Teraz dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa dioda Zenera, ona działa jak zwykła dioda, czyli w kierunku przewodzenia ma to właśnie 0,6, 0,9 V, a wstecz ona blokuje wszystko do 24 V i gdy spotka się z napięciem progowym, czy 24, to wtedy ona przewodzi w drugą stronę. I to jej nie uszkadza, tak? Na przykład zwykłe diody, takie prostownicze, takie, mają na przykład napięcie maksymalne, na przykład 100 V, 1000 V i 1000 V ją przebije, uszkodzi i ją spali. A ta po prostu powyżej 24 przepuszcza wstecz. I to jej nie uszkadza. Oczywiście to nie jest tak, że przy 24 nagle zaczyna, tylko ona wcześniej już przy 22 zmniejsza rezystancję dynamiczną, zmniejsza, rezystancja spada i to jest taka krzywa, no ale wiecie o co chodzi, nie? I teraz my ją przetestujemy i właśnie ona w kierunku zaporowym, czyli odtąd dotąd, powinna dopiero przy 24 V przepuszczać. Ja mam taki tester diod Zenera, zaraz go wyjmę, wlutujemy ją w jedną stronę, w drugą stronę, zobaczymy jak się zachowuje i wykminimy też, co tu się mogło wydarzyć, bo tu było coś popalone, więc tą diodę też zobaczymy. A, skąd wie, że to dioda Zenera? No ja wiem, ale gdyby ona na przykład wybuchła, odparowała, to tu mamy ZD, to nie jest po prostu D, tu mamy D102, więc to jest zwykła dioda, a tu jest Zener Diode, czyli zenerowska dioda, czyli po prostu dioda Zenera po polsku. Więc Zener Diode tu jest też narysowane jak ma być, w kierunku zaporowym w taki sposób. No i tyle.
A, jeszcze ciekawostka, jak można budować diody Zenera. Bo zwykła dioda, załóżmy, że ma tam, nie wiem, 0,9 V spadku. Więc jak chcemy zaporowo zbudować diodę Zenera, to zwykłe diody w kierunku przewodzenia, na przykład byśmy chcieli mieć 5,6 V diody Zenera i nie mamy. Więc dioda Zenera w tą stronę, to tak jakbyśmy na przykład wzięli, no załóżmy na 5 V, jakby miały po 1 V, tak byśmy tak sobie zrobili 5 diod, to one też by nie przewodziły i nagle by pół. Więc można sobie zbudować diodę Zenera, tylko na 24 V byśmy potrzebowali 30 diod w szeregu w taką stronę, że jakby dioda Zenera ma symbol w tą stronę, no to zwykłe diody w tą stronę. Także można też sobie prostą diodę Zenera zbudować, jak się nie ma, za pomocą diod, albo doregulować. Mamy diodę Zenera 5,6 V, chcemy troszeczkę więcej napięcia, dodajemy jedną diodę właśnie w tą stronę do diody Zenera i od spadek napięcia na diodzie podnosi nam się napięcie Zenera tak naprawdę, pośrednio. Ciekawostka inżynierska, no ale działamy, szukam diody po prostu, testujemy, a potem będę szukał, czy mam taką. No i dobrze, aby przetestować diodę Zenera, musimy mieć napięcie, źródło napięcia wyższego niż napięcie Zenera, w tym przypadku więcej niż 24 V. Ja mam taki od kolegi Krzysztofa, dostałem kiedyś 48 V, zasilacz do routera. To jest TP-Link, widzicie? 48 V, bo to jest Power over Ethernet. PoE. No i potrzebujemy multimetr, żeby zmierzyć spadek napięcia na diodzie. Tu jest narysowane. Kreseczką do góry i ona w tą stronę ma dać 24 V. Powinna tak dać. Bo jakbyśmy chcieli ją zmierzyć multimetrem, no to tak jak mówiłem, ustawiamy sobie w tryb diody. Ciekawi mnie, czemu te nowsze multimetry nie mają właśnie wbudowanego na przykład trybu pomiaru diod Zenera. I zobaczcie, w kierunku przewodzenia, czyli od tyłu, czerwonym od tyłu do góry, 0,6 V. Tego się spodziewamy. Ona się zachowuje jak zwykła dioda, ale w kierunku przewodzenia powinna mieć 24 V, ma 1,3 V, więc no, wygląda jakby była spalona, ale podamy sobie napięcie, mój tester świeci, że napięcie jest i że prąd płynie przez diodę Zenera, bo ta dioda jest w szeregu, to jest równolegle do zasilania. Sprawdźmy sobie teraz napięcie. Czekajcie, sobie wyregulujemy tak. Sprawdzamy napięcie do masy. Mamy nasze 48 V. Tu jest, no 4,8 V ma. A powinna mieć, ile mówiłem? Powinna mieć 24. Chyba, że źle coś odczytałem. 4,8 no trochę mało jak na gate'a w takim przypadku. No wydaje mi się, że powinno być 24. Jeszcze to zaraz sprawdzimy, nie? No i po prostu mierzymy spadek napięcia na nie tak jakby była rezystorem. A czemu nie jesteśmy w stanie jej zmierzyć? No właśnie potrzebujemy wyższe napięcie niż napięcie Zenera. Czyli nawet jakby to była dioda na 5,6 V, to nasz multimetr tyle nie da. Skąd wiedzieć, ile multimetr może dać z siebie napięcia? Zobaczcie, ja często na multimetrach piszę, ile powinny dać. 3,2 V powinien dać ten multimetr w trybie diody. Czasem jest trochę nie wpada, widzicie, tak jakby to powiedzieć, nieprecyzyjnie wpada czasami ten selektor, no ale można wybaczyć temu multimetrowi za cenę. Teraz tak, jak to zmierzyć? Jak nie wiecie, drugi multimetr w tryb napięcia, nie ma sąd, no bo po prostu jak działa tryb diody w ogóle test? On tutaj robi napięcie, mały prąd puszcza i mierzy co wraca. Więc tutaj zmierzymy sobie, w sensie podamy na nasz woltomierz, jakie jest napięcie testowe. Tylko ciężko mi tu, 3,2 V, widzicie? Zgadza się. Ten multimetr też ma napisane, ile daje, 3,2 V. Te lepsze multimetry dają 3,2 V. Są takie, co dają 2,8, są takie, co dają 2,5, 2,2. Także są takie, co dają 3,5 V. A fajnie jakby był jakiś multimetr, co by robił boost do na przykład 30 V, 48 do 100 na przykład, żeby móc całe matryce telewizorów sprawdzać. A mój multimetr, tryb diody. Też te bananki, konektorki tu widzę są słabej jakości. No nie jestem w stanie chyba dotknąć. Tryb napięcia. Też czy coś widzicie? W trybie napięcia 3,24, czyli nie kłamią parametry. No ale dobra. Mamy diodę sprawdzoną, jeszcze się upewnić na pewno 24 V, ale tak strzelam, że tak powinno być, więc jest przypalona. Więc oby nie był spalony ten tranzystor też. Oj Boże, się komplikuje wszystko. Dobra, żeby nie było wątpliwości, pod mikroskopem, tylko czy mi się uda wyostrzyć. C24 bankowo, nie?
Tam jest 24. I tu czy coś był jakiś minus, V, nie wiem. Nieważne, C24. Oby nie C240. No, 24 bym strzelał, więc idę coś zjeść i widzimy się później. Dla Was to będzie chwila, a dla mnie pewnie kilka godzin, albo dni, albo tygodni, albo miesięcy. Jak to bywa, właśnie ta ładowarka dała mi popalić. Może śmiać tu ostro z prawami, działa jemu, cześć jemu, chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.